Dzisiaj jak zwykle nie mam wam nic nowego do powiedzenia, ale zauważyłem, że dla samego siebie, jak wracam do takich bardzo podstawowych tematów z różnym kluczem, to one inaczej do mnie przemawiają. I dzisiaj chciałbym się zacząć od takiej metafory, która będzie takim kluczem do tego, o czym chcę powiedzieć. To jest metafora zanurzenia. Nawet bym powiedział milczącego zanurzenia w głąb. Bo praktyka milczenia, której tu w Lubliniu podtrzymujemy, ona jest tak naprawdę takim zanurzeniem w głąb. Z całym tym, co się dzieje w tych poszczególnych fazach tego zanurzenia. Życie ma swoje tempo i jesteście tutaj dlatego między innymi, że to tempo jest odczuwalne. Dzisiaj jak tak patrzę ogólnie, to cisza jest taką wartością bardzo deficytową. Właściwie przez media, komórki, nowe technologie komunikacyjne, no jakby ta przestrzeń ciszy, spotkania ze sobą jest zredukowana do absolutnego minimum. Ale jednocześnie ta wartość, która jest bardzo deficytowa, ona jest naszą głęboką potrzebą. I wielu ludzi odczuwa potrzebę ciszy. Tylko ponieważ ten rozgardiaż jest tak silny, więc nie za bardzo wiadomo, co z tą ciszą zrobić. I myślę, że każdy jakoś tam znajduje dla siebie przestrzeń w taki lub inny sposób. Dla jednych jest to spacer po lesie, dla innych jest to domek na wsi, dla jeszcze innych jest to przyjazd do klasztoru, dla jeszcze innych jest to zatrzymanie się w kościele lub w jakiejś kapliczce przez jakiś czas lub po prostu jakiś swój kąt. W takim czy w innym miejscu, w dłuższym czy w krótszym czasie, każdy z takich poszukiwaczy ciszy uświadamia sobie, że ona jest tak naprawdę bardzo wymagająca i wcale nie oznacza odpoczynku w takiej sferze bezdźwiękowej. Cisza to nie jest tylko brak dźwięków. To nie jest w ogóle brak dźwięków. To nie o to chodzi w ciszy, żeby tych dźwięków nie było, tylko to jest taka przestrzeń, w której jestem sam, gdzie nie ma silnych bodźców z zewnątrz i gdzie sam też podejmuję taką decyzję, żeby nie produkować hałasu. I to zarówno tego zewnętrznego, jak i tego wewnętrznego, czyli tego hałasu myśli. Mamy taki tekst tu w Lubliniu, który ojciec Jan konstruował już wiele lat temu. My teraz z Darkiem chcemy go jakoś jeszcze poszerzyć, uzupełnić i może się uda go wydać. Tytuł tego tekstu to są Reguły praktyki. Ojciec Jan z początkami, kiedy zaczynali tutaj medytację, starał się spisywać te wszystkie reguły, zwyczaje i wyjaśniać sens, dlaczego akurat jest tak, a nie inaczej. Żeby potem można było to dalej dopracować. Dzisiaj po tych 30 latach widzimy, że baza jest ta sama, a dużo się tych szczegółów rozjaśnia wraz z praktyką. I w tych regułach praktyki jest taki tekst. Jedną z najważniejszych zasad wspólnej praktyki jest pielęgnowanie ciszy, wzmacniającej koncentrację, uważność i szacunek dla wszystkich razem i dla każdego z osobna. Nie jest to łatwe. Cisza i samotność pozwala skierować nasz umysł ku wnętrzu. Gdy brak jest wrażeń zewnętrznych, wtedy w naturalny sposób objawia się nasze wnętrze. To może być trudne i bolesne doświadczenie poznawania samego siebie. Jest to jednak konieczny etap naszego oczyszczenia i duchowego wzrostu. Bez praktyki milczenia nie sposób mówić o poważnym traktowaniu życia duchowego. To jest tekst, który znajduje się w tych regułach praktyki ośrodka medytacji
chrześcijańskiej w Lubliniu. I tekst ten z jednej strony mówi o trudzie i bólu i może wystraszyć tą ciszą, a z drugiej strony zawiera coś takiego kuszącego. Przynajmniej dla mnie, jak czytałem, to zawsze było takie coś, co tam pociągało w tą stronę. To jest właśnie praktyka milczenia i poważne traktowanie życia duchowego. Że jeśli chcę potraktować poważnie tą moją drogę do Boga, to ona nie może się odbyć w takim kolekcjonowaniu wrażeń, tylko ona musi być takim zanurzeniem w głąb. Zanurzeniem w głąb. I dlatego ta cisza, milczenie jest takim wewnętrznym oczyszczeniem na drodze duchowego wzrostu. W naszej tradycji benedyktyńskiej jest to zaproszenie do habitare secum, do zamieszkania ze sobą samym w obliczu Najwyższego. To jest taki benedyktyński ideał, który ciągle powraca, zamieszkać ze sobą samym pod okiem Najwyższego Świadka. Taki jest opis świętego Grzegorza Wielkiego o świętym Benedykcie. I właśnie do tego prowadzi cisza, prowadzi do takiego zasłuchania, które jest zanurzaniem się w głąb. Praktyka milczenia, choć kusząca, ona jest trudna i wymagająca. Szybko pojawia się, ja to nazwałem sobie, chorobowy stan nieumiejętności zachowania ciszy. Chorobowy stan nieumiejętności zachowania ciszy i wewnętrznego milczenia. Po prostu trudno wytrwać. Po prostu trudno wytrwać. Oczywiście w takim pierwszym spotkaniu z ciszą myślę, że wielu tych, którzy przyjeżdża do Lubinia po raz pierwszy, ma takie doświadczenie ulgi. Takie jak tu fajnie, cicho, spokojnie. Tutaj jakby ten świat tak, wielu ludzi mi mówi, wiecie, jak przejeżdżam do tego klasztoru, wystarczy, że wjeżdżam przez tą bramę, jakby się wszystko zatrzymywało. Takie poczucie ulgi, że nareszcie ten hałas gdzieś został za nami, a my tutaj znajdujemy się w takiej uprzywilejowanej oazie ciszy. Ale już po kilku godzinach, a po kilkunastu to już najbardziej, ta cisza zaczyna coraz bardziej obejmować. Tak coraz bardziej i bardziej. Także ten uścisk jest coraz silniejszy. Święty Jan Klimak w VII wieku pisał o tym procesie. Zobaczcie, już w VII wieku mieli problem, chociaż nie mieli komórek ani innych takich rozpraszaczy, a jednak ta cisza też była wymagająca. Klimak pisał tak: kto nigdy nie doświadczył Boga, nie jest zdolny do wyciszenia i wystawia się na liczne niebezpieczeństwa. Cisza bowiem przytłacza niedoświadczonych. Nie zakosztowawszy jeszcze słodyczy Boga, tracą oni czas na bycie zniewalanym i ograbianym przez zło, na zniechęcenia i na wewnętrzne niepokoje. Cisza przytłacza niedoświadczonych. Ten uścisk staje się coraz bardziej. Próbuje jakoś znaleźć się w tej ciszy, znaleźć jakiś punkt odniesienia do niej. Co z nią zrobić? No, taką najprostszą formą, myślę, że w wielu się pojawia, to jest taka chęć, żeby jakoś wypełnić ją. No może nie głośno, bo to się nie da, ale jakaś lektura duchowa przecież skazana. Jakaś konferencja do odsłuchania czegoś duchowego, jakieś nadrabianie zaległości w notatkach, może pamiętniku duchowym. Podkreślam to duchowe, bo to są właśnie takie formy usprawiedliwienia, że to wszystko jest okej, że ja to robię właśnie w tym procesie. Jeśli ulegnie się tym podpowiedziom, to milczenie zewnętrzne, które właściwie formalnie się zachowuje, ono nie poprowadzi w głąb. Nie wchodzi się w ten proces zanurzenia i nie przyniesie tego, do czego właściwie ma prowadzić, czyli do hezychii, takiego wewnętrznego uciszenia. Nawet jeżeli na poziomie emocji, na poziomie intelektu jest burza, to tam w środku może być pokój, ale musi być to zanurzenie. Co zatem zrobić? Powiedzieliśmy na wstępie,
że jednym z takich bardzo ważnych punktów w tym wejściu w praktykę ciszy i milczenia jest zasłuchanie. Zasłuchanie po prostu w to, co przychodzi. Zobaczcie, powiedziałem, że cisza nie oznacza przestrzeni bezdźwiękowej, dlatego że zawsze jest jakiś dźwięk. I ten dźwięk wcale nie musi przeszkadzać, jeżeli ja go nie próbuję analizować, ani w żaden sposób nie chwytam się go, tylko po prostu pozwalam mu przejeżdżać, tak jak ciężarówce, która przejeżdża co jakiś czas koło klasztoru. Tyle. I tak samo jest z tym, co się pojawia w środku. I dlatego samo bierne trwanie w takim przestrzeni ciszy, ono jest tym, co Klimak nazywa wystawianiem się na liczne niebezpieczeństwa. Jeszcze raz wrócę do tego tekstu Klimaka. Nie zakosztowawszy słodyczy Boga, tracą oni czas na bycie zniewalanym i ograbianym przez zło, na zniechęcenia i wewnętrzne niepokoje. O czym Klimak tu mówi? Mówi o tym, że takie bierne trwanie, że sama cisza w sobie nie jest jeszcze tym zanurzeniem w głąb. Dlatego, że wtedy traci się czas na bycie zniewalanym, na zniechęcenia i na wewnętrzne niepokoje. Dlatego, że nie ma się punktu odniesienia w środku. Ten punkt odniesienia jest do tego chorobliwego niemożności zachowania ciszy, czyli do siebie samego. I co wtedy się dzieje? Wtedy się dzieje, rozpoczyna się taka analiza wewnętrzna samego siebie, wszystkiego, co tam się pojawia, i to nie jest już pójście w głąb. Dlatego właśnie sama cisza ma nas prowadzić do tego, co tutaj w Lubieniu często podkreślamy, właściwie nieustannie, do modlitwy. Ona ma jakby skupiać na tym, co jest jedno. Umysł oddalił się od Boga i jest wiedziony niczym więzień, święty Grzegorz z Synaju. I teraz, żeby go odzwyczaić od tego błądzenia, trzeba go przyzwyczajać do jednego. Dlatego ta modlitwa jednego zdania. Święty Diadoch z Fotika, biskup, V wiek, pisał tak. Kiedy przez pamięć o Bogu zamkniemy wszystkie drogi rozpraszania się rozumu, czyli ograniczymy bodźce zewnętrzne, zrezygnujemy z tych intelektualnych poszukiwań, zamkniemy wszystkie drogi rozpraszania się rozumu. Co się wtedy dzieje? Zaczyna on wymagać od nas koniecznie jakiegoś czynu, który zadowoliłby potrzebę jego działania. Dla całkowitego wypełnienia tego celu należy mu dać słowa Panie Jezu jako jedyne zajęcie. Natychmiast zaczyna domagać się jakiegoś czegoś, czym się może zająć. Dlatego sprowadzić go do jednego, do obecności. To święte wezwanie stanowi kotwicę, która nas właśnie przytrzymuje. To nie jest bierne poddanie się po prostu takiemu falowaniu w ciszy sobie, tylko złapanie się kotwicy, która prowadzi mnie w głąb. Dlatego mówimy o milczącym zanurzeniu w głąb. Czyli nie mówimy o dryfowaniu, tylko mówimy o pójściu w głąb. A pójście w głąb oznacza otwarcie się na różne rzeczy, które się w tej głębi zaczynają pojawiać. Co się kryje pod powierzchnią? Jak przy pierwszym zanurzeniu. Co się kryje pod powierzchnią? Umysł pozbawiony tych bodźców z zewnątrz, stymulujących go nieustannie, pozornie pozostaje bezradny. Pozornie. Jednak nie na długo. Dłuższe milczenie i świadoma decyzja na to, aby wytrwać w ciszy, nie karmiąc się lekturą, słuchowiskiem czy wewnętrzną analizą samego siebie, ono wydobywa na światło dzienne wiele spraw, które są w pamięci. Dlatego Ewagriusz powie, kiedy się modlisz, to jest V wiek, zobaczcie. Kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci czynić to świadomie. W czasie modlitwy bowiem umysł ze swej natury łatwo daje zawładnąć się przez pamięć. Kiedy się modlisz, pamięć podsuwa ci obrazy rzeczy minionych bądź nowe troski, prawda? Prawda czy nie?
Kiedy się modlisz, pamięć podsuwa ci obrazy rzeczy minionych, bądź nowe troski, albo też postać tego, kto cię skrzywdził. Demon bardzo zazdrości człowiekowi, kiedy się modli i używa wszelkiego podstępu, aby udaremnić jego zamiar. Dlatego posługując się pamięcią, nie przestaje wzniecać myśli o różnych sprawach, a także za pośrednictwem ciała pobudzać wszelkich namiętności. Czyni to, by przeszkodzić człowiekowi w jego najwspanialszej drodze i wędrówce ku Bogu. Ta pamięć to jest pod powierzchnią. Już jest pierwszy nurek i to milczenie wydobywa to, co jest w pamięci. Ona rejestruje fakty, ona rejestruje emocje, ona rejestruje wydarzenia, wszystko. Całą sieć. Dlatego to nie jest tylko pokaz slajdów, tylko bardzo angażujące wspomnienia, które się pojawiają. Dlatego Ewagriusz mówi, umysł łatwo daje zawładnąć się przez pamięć, z której wydobywa rzeczy minione i towarzyszące im uczucia, albo na bazie tego, co już było, zaczyna wywoływać tęsknoty za tym, co do przodu. I tutaj się zaczyna taka pokusa, która jest bardzo taka najpowszechniejsza chyba. Pokusa rozpamiętywania. Czyli siedzisz sobie na tej poduszeczce, może nie tak całkiem wygodnie, bo lepiej było w foteliku, ale jak już jestem tutaj, jest ta cisza i pojawia się to ja zaczynam w to wchodzić. Zaczynam rozpamiętywać, analizować, przypominać sobie co, jak, wszystko po kolei. Tak trochę szybciej ten czas mija. Jak się tak to robi, nie? Trochę szybciej ten czas mija. Tylko że to nie jest pójście w głąb. To nie jest pójście w głąb. To jest właśnie ten moment, w którym Ewagriusz mówi, czyni to, by przeszkodzić człowiekowi w tej najwspanialszej drodze do Boga. To jest przeszkoda. Rozpamiętywanie jest przeszkodą. Nie po to tu siadamy na tej poduszce, żeby dokonywać analizy samego siebie. Analizy własnych wspomnień, interpretacji własnych historii życiowych. Nie po to tu siadamy. Dlatego jeszcze raz przywołam diadocha z Fotikę, kiedy zamkniesz wszystkie bramy rozpraszania się rozumu, będzie domagał się jakiegoś czynu. Jedyne zajęcie, jakie mu masz dać, to jest święte wezwanie. Trzymaj się cały czas kotwicy. Mimo że jest pokusa, żeby trochę odpłynąć od tej kotwicy i tak zobaczyć, co jest pod tą taflą, jakie tam okazy się pojawiły, to trzymam się tej kotwicy. Nie ulegam rozpamiętywaniu, nie wchodzę w tą analizę samego siebie. Nie po to tutaj siedzę. Zanurzam się troszkę głębiej. Troszkę głębiej. Cały czas to już nie jest tylko milczenie zewnętrzne, czyli przestrzeganie pewnej dyscypliny ciszy, tylko to już jest doświadczenie milczenia wewnętrznego. Czyli decyzji na to, żeby nie dać się sprowokować tym wewnętrznym dialogom, które się pojawiają w środku. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale jak przez jakiś czas mieszkałem w lesie, to bycie samemu w ciszy, ono mi też bardzo mocno pokazywało, ile jest dialogów, które ja prowadzę sam ze sobą lub z innymi w środku. Tak? W środku. Zewnętrznie tu się nic nie dzieje. Zewnętrznie powiedzieliby bardzo cichy mnich. Ale w środku tam wszystko się mieli. Nie? Dlatego to zanurzenie w głąb, milczące zanurzenie w głąb, ono musi zawierać też taką decyzję, żeby nie poddawać się tym dyskusjom wewnętrznym, w tej analizie wewnętrznej. I tu dochodzimy do tego, że to nie jest tak, że to się odrzuca. Kiedy czytałem, w czwartek chyba, czy w piątek, czytałem taki króciutki tekst, że medytacja, po polsku to się nazywa, obnaża myśli i życie. Spodobało mi się to sformułowanie, bo rzeczywiście to nie jest tak, że jakby
wyrzuca precz, tylko je obnaża, ujawnia je takie, jakie są. Ujawnia moje życie tak, jak jest. Ale ja nie wchodzę w interpretację, tylko po prostu je przyjmuję. I z każdym wydechem je oddaję. To jest też spotkanie, w tym zanurzeniu w głąb, spotkanie ze sobą samym, na tym głębszym poziomie. Stara mądrość powtarza, nie możesz spotkać Boga, jeśli najpierw nie spotkałeś siebie. Dlatego ten ideałem benedyktyńskiej duchowości jest habitare secum, czyli zamieszkać ze sobą samym w obliczu Najwyższego Świadka. Ten proces zamieszkania ze sobą samym zaczyna się i kończy się w ciszy. Bo tam na końcu jest cisza. I on się zaczyna także od ciszy. Początkiem tego procesu jest milczenie, a końcem tego procesu jest echo ostatniego oddechu. To jest końcówka, echo ostatniego oddechu. To jest koniec procesu poznawania samego siebie. Także długa droga jeszcze przed nami. Długa droga. Milczenie pozwala na zatrzymanie, obserwację i zasłuchanie. Okazuje się, że w ciszy, w której miała być tylko cisza, jest całe moje życie zapisane w formie historii. W ciszy, która miała być tylko ciszą, okazuje się, że tam jest całe moje życie. Z tymi powiązaniami z różnymi innymi osobami. Dlatego Ewagriusz będzie mówił, kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, żeby nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci to czynić świadomie. W praktyce oznacza to zasadę, myślenie o przeszłości nie jest powrotem do przeszłości. Myślenie o przeszłości nie jest powrotem do przeszłości. To jest już tylko moje myślenie o tym, co było. Dlatego to nie ma żadnego sensu teraz robienie tego dalej. Uświadomienie sobie tej prawdy to jest pierwszy krok ku temu, by nie poddać się temu rozpamiętywaniu, które się pojawia w środku i które stanowi tak naprawdę główną trudność i zagrożenie związane z uaktywnieniem się pamięci. To jest, na tym etapie to jest podstawowa zasada tej żeglugi w głąb. Na tym etapie, jak już zanurkujesz, to tu jest bardzo ważny ten punkt do przejścia, wejścia w to milczenie wewnętrzne. Nie wchodź w rozpamiętywanie. To jest podstawowa zasada. Zawsze istnieje wybór. Zająć się sobą, czy oddać się Bogu i ukierunkować się ku Niemu. Słowa świętego wezwania nam bardzo w tym pomagają. Właśnie w tym ukierunkowaniu na jednego. Jednoczesne trwanie przy Bogu pozwala świadomie zaakceptować swoją historię, zobaczyć swoje blizny i uświadomić sobie rany. Uzdrowienie pamięci nie następuje w jednej chwili, lecz jest procesem oswajania własnych traum i uśmiechem do przeżytych przyjemności. Z akceptacją historii życia rozgrywającej się pod okiem Najwyższego Świadka rodzi się mądrość, która wypływa z doświadczenia. W naszym żargonie medytacyjnym mówimy, że ktoś jest wysiedziany. Ostatnio żeśmy z Darkiem się śmiałem, bo rozmawialiśmy długo i mówimy, no nie ma jeszcze wysiedzenia. To wysiedzenie to jest właśnie taki, że już jest taki moment zanurkowania, spotkania na tym głębszym poziomie. Nie? To nie jest już tylko taka kwestia tylko intelektualnej gry, tylko właśnie zanurkowania. Z akceptacją tej historii rozgrywającej się pod okiem Najwyższego Świadka rodzi się mądrość wypływająca z doświadczenia. I to nie jest łatwe, ale jest konieczne, aby prawdziwie zamieszkać ze sobą samym. Żeby nie zmarnować tej szansy, żeby zrozumieć swoje własne życie, które jest zawsze ze mną i mądrość, która jest miłośniczką ciszy. Mówię wam o tym dlatego, że trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić na taką milczącą praktykę nurkowania w głąb, żeby zrozumieć te manowce, które się pojawiają po drodze. Dlatego, że w większości ten umysł jest tak niezdyscyplinowany, że po pierwsze trudno mu się w ogóle zająć czymś jednym, a jak już się zajmie czymś, to najczęściej sobą samym.
najczęściej sobą samym. I wtedy siedzi się na tej poduszce i tak naprawdę nie idzie się w głąb, tylko się dryfuje tak albo tuż pod powierzchnią, albo całkowicie na powierzchni. Dlatego warto pomyśleć o tym, że to wezwanie, które mówimy, to delikatne, łagodne powracanie, trzymanie się tego cały czas, ono tak naprawdę zanurza mnie głębiej. I ono prowadzi aż do dna. Taki obrazek mi towarzyszy zawsze, już długie lata. Z niektórymi się dzieliłem tym obrazkiem. Namalowała go taka kilkunastoletnia, chyba już teraz nastolatka, nie wiem, dziewczynka, która chciała przedstawić proces medytacji w ciszy. Mniej więcej w połowie kartki namalowane jest takim jasno-niebieskim kolorem fale. Jasno-niebieski kolor i fale. I tam na tych falach jest taki napis. Fale, myślnik, myśli przychodzące podczas medytacji. Kropka, fale. To są tu. Potem pod tą tymi niebieskimi falami, tak gdzieś troszkę niżej, jest taka ciemno-niebieska przestrzeń i napisane prawie dno. I napis prawie dno, myślnik, trzeba podczas medytacji zanurzyć się do prawie dna, kropka, prawie dno. Na samym dole kartki jest taka brązowa przestrzeń już i napis dno. A obok albo do dna, kropka, dno. Fale myśli, które pojawiają się podczas medytacji. W medytacji trzeba zanurzyć się prawie do dna albo do dna. Dno. I to jest dokładnie ta podróż, to zanurzenie się w głąb. Tak? To jest moim zdaniem najgenialniejszy opis tego rejsu w głąb, jaki mam. Ja często do niego wracam, dlatego że on jest genialny w swojej prostocie i absolutnie prawdziwy w tym, że jeśli się nie zgodzisz na to zanurzenie do prawie dna albo do dna, to nigdzie się nie zanurzyłeś. To jest po prostu fale i dryfowanie na powierzchni cały czas. Kiedy uda się wytrwać mimo rozproszeń przy tym jednym, w tej milczącej obecności wobec obecnego, z czasem fale myśli pozostają niejako na powierzchni. To zobaczcie, to też jest świetnie oddane. Fale, ten prawie dno, te fale już mnie tak nie absorbują. Albo do dna. Myślenie już tak nie absorbuje, a uwaga nieustannie kierowana ku Bogu pozwala zobaczyć, że życie takie, jakie jest, stanowi unikalną historię zbawienia. Można powiedzieć, że wtedy milczące trwanie na medytacji jest już tylko zasłuchaniem święte wezwanie, które podobne do dźwięku odbijającego się echem w studni powoli cichnie. Trwanie w zasłuchaniu staje się delikatnym, łagodnym, adoracyjnym przebywaniem. Milczenie, o którym często mówią ojcowie nauczający w filokali, oznacza nie tylko powstrzymywanie się od mówienia, ale także wewnętrzny pokój wiodący do jedności z Bogiem. Na samym dnie jest już tylko obecność. Na samym dnie jest już tylko obecność. Niemówienie to jest początek drogi do tej jedności. Diadoch z Fotika, który już wspomniany był tutaj, opisał też w genialny sposób to w V wieku. Gdy drzwi łaźni są ciągle otwarte, szybko ucieka z niej ciepło na zewnątrz. Podobnie i dusza, gdy chce wiele mówić, nawet jeśli wypowiada tylko dobre rzeczy, rozprasza swą pamięć ulatującą przez te drzwi, z których wydostaje się tyle słów. Dlatego zostaje odtąd pozbawiona stosownych pojęć i wystawia się bez ładu dla kogo bądź natłok swych myśli. Nie ma bowiem Ducha Świętego, który mógłby ją zachować od złudnych wyobrażeń. Dobro bowiem zawsze unika gadatliwości,
i jest dalekie od wszelkich zamętów i złudzeń. Cisza zatem zachowywana we właściwym czasie jest niczym innym jak matką bardzo mądrych myśli. Cisza zachowywana we właściwym czasie. To jest też bardzo ważne, jak się przyjeżdża do klasztoru, że to jest ten właściwy czas, żeby wykorzystać także w swoim życiu ten właściwy czas na ciszę i milczenie. Nie chodzi o to, żeby robić siebie milczka, albo o to, żeby karać swoim milczeniem innych, bo tu są jeszcze oczywiście cała negatywna strona tego. My mówimy o tym duchowym rejsie w głąb. Tak? We właściwym czasie, to znaczy zatroszczyć się o taki czas, kiedy ja mogę rzeczywiście poświęcić to na to zejście w głąb, do prawie dna, a najlepiej do dna, gdzie już jest tylko obecność. Nie? W tej zanurzeniu w głąb to słowo jest naszą kotwicą, tego się musimy trzymać. Po to, żeby nie tracić czasu na tej poduszce, siedząc tu godzinami, na te dryfowanie, tylko za to zanurzenie w głąb. Cała praktyka milczenia i medytacji stanowi właśnie takie zaproszenie o to, żeby zatroszczyć się o to ciepło wewnętrzne. O to, żeby nie uchylać tych drzwi właśnie, tylko żeby ono tam, to ciepło mogło cały czas się być zatrzymane. Tak? Na pozwolenie Bogu, aby On sam przemieniał i działał. Ojciec Thomas Keating napisał takie zdanie, że ojczystym językiem Boga jest cisza, a wszystko inne jest tylko kiepskim tłumaczeniem. Ojczystym językiem Boga jest cisza, a wszystko inne jest tylko kiepskim tłumaczeniem. I dlatego, żeby rzeczywiście spotkać się ze sobą samym z Bogiem, konieczne jest to zanurzenie. Więc kiedy my tutaj mówimy i będziemy pisać o tych regułach praktyki, to mówimy o czymś, nie o jakiejś dyscyplinie, tylko mówimy o warunku koniecznym do tego, żeby zejść głębiej. I uwierzcie mi, to wszystko zależy tak naprawdę od każdego z nas indywidualnie. Już trochę jestem w klasztorze i wiem o tym, że sama dyscyplina nic nie znaczy. Jeżeli ona nie jest wewnętrznie przeze mnie zintegrowana i ona nie jest zaakceptowana przeze mnie jako droga w głąb. Że ja zewnętrznie mogę nic nie mówić, ale jeżeli nie ma zgody na to, żeby to było zanurzenie w głąb, to są nieustanne dialogi wewnętrzne. Nieustanna analiza, nieustanne zajmowanie się sobą samym jako punkt odniesienia. To jest bardzo męczące. Nie wiem, czy tak macie, ale to jest bardzo męczące. Jeśli się ma punkt odniesienia tylko w sobie samym, to jest bardzo męczące. Dlatego w medytacji uczymy się przenosić ten punkt odniesienia nie na siebie samych, ale na Boga. Być wobec tego, który jest. O to chodzi w tej praktyce. Więc jakby to jest to zaproszenie. Dlatego na przykład mówię o tym, żeby nie czytać w czasie medytacji. Czasami ludzie nie wiedzą dlaczego, o co on wymyśla, żeby nie SMS-ować specjalnie tam za bardzo. Nie rozpisywać się tam, analizując swoje własne przeżycia, tylko skupić się na tym, co jest najbardziej istotne. Tam cisza, mądrość, która jest miłośniczką ciszy, ona tak naprawdę pozwala wiele rzeczy ugruntować. To znaczy zobaczyć je na takim całkiem innym poziomie. A jak ja chcę już je ponazywać, już je wydobyć, to wtedy to ciepło całe uchodzi. Nie ma tamtego. Dlatego zapraszam Was do milczącego rejsu w głąb, trzymania się tej kotwicy mimo tych różnych atrakcji po drodze, które mogą być ciekawe i żeby się też tego nie bać. Wszystko to musi się wydarzyć, nawet jeżeli jest trudne, jeżeli to, co przeżywam teraz jest bardzo dominujące i nieustannie mi wypływa, wyciągam jak taka bojka nieustannie na powierzchnię, to okej, całe życie jest ze mną, ja muszę też się nauczyć być
przed Bogiem z całym swoim życiem, z tym, co przeżywam obecnie, z takim stanem emocjonalnym, w jakim jestem, w takiej sytuacji, w jakiej jestem, z tymi myślami, które mnie ciągle wybijają, ale z taką cały czas powrotem do tego jednego. Żeby się nie zajmować sobą. Bo zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, bo to są znowu paradoksy. Zamieszkać ze sobą samym w obliczu Najwyższego tak naprawdę znaczy nie zajmuj się sobą samym przed obliczem Najwyższego. Bo jak się zajmujesz sobą samym, to nie zamieszkasz. Ale jak chcesz zamieszkać ze sobą samym, to się nie zajmuj sobą samym w obliczu Najwyższego, tylko zajmuj się Nim. A wtedy zamieszkasz ze sobą samym.